Witajcie kochani, znajdujemy się właśnie na Powiślu z Maćkiem, poznajcie Maćka, na stateczku, ja to nazywam stateczkiem. Kameralny statek. Tak, Maciek jest właścicielem tego stateczka, tak? Jednym z dwóch, tak. Jednym z dwóch i jeszcze tych stateczków jest więcej? Mamy dwa. I co się robi na tych stateczkach? O, w zasadzie wszystko, co jest dozwolone prawem albo na granicy prawa. Czyli... Ale najchętniej nasze statki wynajmują osoby, które chcą zrobić sobie wieczory panieńskie, kawalerskie, urodziny, jakąś imprezę firmową, szkolenie. Mieliśmy komunię, mieliśmy wesela. Każdą imprezę w eleganckim, niebanalnym otoczeniu na środku Wisły w Warszawie, stolicy europejskiej. Także możemy sobie ją wynająć na jakąś prywatną imprezę. Tak. Albo też na przykład wieczór panieński, tak? Mówiłeś, że jest... Tak. Wieczory panieńskie najbardziej popularna impreza na tych statkach. I o tej porze roku. O tej porze roku, wieczorem możemy też zapewnić tancerza, napoje, balony, także niesamowita impreza. Oj tak, oj tak. I możemy też po prostu sobie podróżować przez jakąś godzinę, tak? Taki autobus Tyle wieczorów panieńskich, ile teraz przeżyłem w tym roku, to w samym życiu nie przeżyłem. A my się tutaj dzisiaj spotykamy dlatego, że za chwilę odbędzie się tutaj sesja, w sensie jest tutaj też Darek, który zrobi mi dla was zdjęcia. I może też, o, pokazał się Darek. Mam już czapeczkę kapitana. I teraz możemy pokażę, sterować. Mam nadzieję, tak, jak ten stateczek wygląda, ponieważ jest bardzo, bardzo ładny. Zobaczcie, w tym miejscu siedzi kapitan. Nazywamy to sterówką. O, czyli sterówka. Od razu poznamy nomenklaturę tutaj, bo ja nie znam wcale. Następnie, zobaczcie, to wnętrze mi się bardzo podoba. Mamy tutaj drewnianą, dobrze mówię? Podłogę, czyli taką tekową, ale tekową, tak. Imitującą drewno i piękne, utrzymane w jasnej kolorystyce meble. Zakładam, że tutaj odbywa się część imprezy, która się później przenosi na górę, ale to za chwilę wam pokażemy. Możemy te stoły przesunąć i tutaj zrobić parkiet i to się tańce odbywają wtedy. A, czyli widzicie, też można tutaj tańczyć. Mamy tutaj barek, czyli myślę, że kluczowa kwestia, jeśli chodzi o wszelkiego typu imprezy, jakie się tutaj odbywają. Jest lodóweczka, lodóweczka, tak. Telewizor nawet, tak. Firmy z młodości pokazać zdjęcia. Tutaj miejsca siedzące kolejne. I mamy jeszcze, słuchajcie, toaletę, która bardzo zacnie wygląda. Hello, pokażę wam się tutaj. O, światełko. O, Maciek, proszę bardzo, tak wygląda toaleta. I teraz, to mi się bardzo podoba, schodki na górną część tej łódki. Tak. Idziemy. I mamy tutaj tę część, o której mówiłam, że można się na przykład wylegiwać i opalać. I to jest moim zdaniem świetna sprawa. My to nazywamy pokład słoneczny. O, pokład słoneczny, słusznie. I można też tutaj tańczyć. Zobaczcie, mamy tutaj dużo miejsca, leżaczki i oczywiście widok na Warszawę. I za chwileczkę ruszymy w podróż i mam nadzieję, że ten dzisiejszy event, nazwijmy go, przypadnie wam do gustu. Wszyscy na pokładzie, więc startujemy. Płyniemy, moi drodzy, płyniemy. Właśnie przepływamy pod mostem kolejowym. To jest ten most, pod który, kiedy byłam studentką, wchodziłam sobie nielegalnie. Także pokazywałam wam to na snapie kiedyś. Tutaj normalnie można sobie wejść i z jednej strony przejść na drugą. Może przepraszam, ale tak wieje wiatr, że włosy mi nachodzą na twarz. Tutaj za mną znajduje się ekipa za mną. Przede mną znajduje się ekipa zdjęciowa i filmowa, dzięki której powstają później moje świetne jakościowe materiały na YouTubie. A tymczasem wracamy do robienia zdjęć.
moi drodzy, sesja oraz dzisiejszy rejs dobiegły końca. Ile trwały? Niecałe 2 godziny. Niecałe 2 godziny. I ale właśnie... zeszło jak 5 minut. Tak, i zrobiło się chłodno już. Czas już leci na statku szybko. I przyjemnie. Dokładnie. Ale muszę wam powiedzieć, że nie miałam choroby, jak to się mówi? Morskiej. Morskiej. Tylko rzeczną. Nie nabawiłam się. Ale coś, co chciałam wam powiedzieć, to jeszcze, że zapomniałam wspomnieć o cenie, ile kosztuje wynajem takiej łódki, chciałam powiedzieć, takiego stateczka. Kameralny statek luksusowy, pierwsza godzina 1200 zł na imprezy wszelkiego rodzaju, druga 900, trzecia 700. Tak, już nawet otrzymałam propozycję, żebym tutaj zrobiła swoje kolejne urodziny, słuchajcie. W tym roku jeszcze. W tym roku, według kalendarza chińskiego. O. Także myślę, że się nad tym zastanowię. Oczywiście ja wam ze swojej strony mogę polecić oczywiście korzystanie z takich łódek. Ja też. Wystarczy, że wejdziecie na stronę pomyślnikwiśle.pl. Zresztą zostawię wam jak zwykle link pod spodem. Bardzo ci dziękuję za towarzyszenie mi dzisiaj. Dziękuję za wizytę i zapraszam kolejnym razem. Tak, myślę, że się jeszcze zobaczymy. Tymczasem żegnam się z wami i jak zwykle tej porze udaje się coś zjeść. Udaje się tak po to, żeby coś zjeść, ponieważ jestem bardzo, bardzo głodna. Smacznego. Dziękuję. Cześć. Wyszłam właśnie z knajpy o nazwie Pawilon 1, tak się chyba nazywa, i muszę wam powiedzieć, że nie polecam tego miejsca. Byłam tam pierwszy i ostatni raz, ponieważ jedzenie tam jest po prostu niedobre i tyle. Jestem po tej nowej, lepszej, ładniejszej części bulwarów wiślanych, którą mogę wam polecić na spacer i w sumie to wszystko. Jest znacznie ładniejsza ta część niż ta pierwsza, starsza, która jest przepełniona hipsterami, których jak wiecie bardzo nie lubię i w ogóle nie lubię takich klimatów jak właśnie przychodzenie, szwędzanie się tutaj z browarami w plastikowych kubkach, otrzymywaniem jedzenia na papierowych tackach, tak jak to miało właśnie miejsce przed chwilą. To są absolutnie nie moje klimaty, ale w związku z tym, że byłam bardzo, bardzo głodna, to po prostu skorzystałam z tego miejsca i tak jak mówię, nie polecam. Także jak widzicie, czasami trafiam do miejsca, których nie polecam. I teraz myślę, że udam się na spacer, skoro już tutaj jestem, i pokażę wam, jak ta nowsza część tutaj wygląda. A tutaj na wprost widzimy centrum Kopernika, w którym muszę wam powiedzieć, że jeszcze nigdy nie byłam. Powinnam to nadrobić i nagrać materiał na vloga. Jeśli będę mogła, to tak właśnie zrobię, ale bardzo mi się podoba to tutaj przejście. Myślę, że może świetnie wyglądać na zdjęciach. I na górze jest chyba taras widokowy, także podejrzewam, że kiedyś się tam wybiorę i pokażę wam, jak to wygląda z góry. Wróciłam właśnie do domu. Trzymam w rękach mojego ukochanego kotełka Ulyssesa, który jak zwykle jest z tego powodu niezadowolony. Ale dlaczego się postanowiłam jeszcze do was odezwać? O, proszę bardzo, to jest jego mordka. Dobrze, idź sobie. Postanowiłam się odezwać, dlatego że zapomniałam wam powiedzieć, czym dzisiaj pachnę, ponieważ obiecałam, że będę wam mówić. Dlatego zrobię to teraz. Cały dzień wyjątkowo nosiłam perfumy dzisiaj w torbie, normalnie tego nie robię, nie noszę ze sobą flakonów perfum. Natomiast dzisiaj używałam zapachu Chanel Chance albo Chance Eau Fraîche, który to jest świetnym zapachem na lato i do noszenia na co dzień. Oczywiście jak zwykle w opisie pod tym vlogiem znajdziecie dokładną nazwę tego zapachu, ale to nie jest jedyna rzecz, o której chciałabym wam wspomnieć, ponieważ z reguły, kiedy mam robione zdjęcia i chcę, żeby moje ciało, moja skóra de facto lepiej się prezentowała na poszczególnych ujęciach, to używam jednego lub dwóch produktów, a najczęściej miksu, już wam pokazuję jakiego. Do nóg, jeżeli nie są opalone, a moje nie są, jak wiecie, produktu marki Sally Hansen. To jest taki, powiedziałabym, puder brązujący właśnie, który nadaje kolorytu skórze i on się świetnie sprawdza. Nie wiem, czy mam wersję wodoodporną. Tak, mam wersję wodoodporną, także polecam wam kupić właśnie ją. Trochę brudzi ubrania, zwłaszcza, że jeśli będziemy nimi pocierać o skórę, ale z reguły ten produkt nie stwarza żadnych problemów. Natomiast ja polecam go wam aplikować
na wilgotną, świeżo nawilżoną skórę. I ja to zawsze robię w ten sposób, że najpierw nakładam swój ulubiony olejek Nuxe do ciała, którego zapas zrobiłam sobie ostatnio, mówiłam Wam o tym we vlogu. Także najpierw nakładam właśnie ten olejek Nuxe z tymi złotymi drobinkami i tuż po tym nakładam właśnie na ten produkt Airbrush Sally Hansen, bo dzięki temu ten produkt się świetnie rozprowadza bardzo szybko i ładnie na skórze. I te dwa produkty w połączeniu dają naprawdę świetny efekt, także jeśli przygotowujecie się do jakiejś sesji zdjęciowej albo wybieracie się gdzieś wieczorem, chcecie, żeby Wasza skóra lepiej wyglądała, to gorąco polecam Wam zakup tych dwóch produktów, które przed chwilą Wam pokazałam. I co takiego chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że od dłuższego czasu zastanawiam się nad tym, o czym mówić do Was we vlogach. Już Wam mówię, dlaczego o tym myślę. Ponieważ bardzo często pytacie mnie o różne opinie na temat różnych rzeczy i ja wymyśliłam sobie jakiś czas temu, nie wiem czy dobrze, że najlepiej by było, gdybym opowiadała Wam o różnych rzeczach właśnie w takich filmach dedykowanych, dłuższych, ponieważ wtedy mam możliwość przygotowania się do takiego filmu, przemyślenia wszystkich kwestii i nie mam takiego poczucia, że mogłam powiedzieć coś więcej albo że o czymś zapomniałam. A gdybym zaczęła to robić we vlogach, to obawiam się, że z racji mojego roztrzepania i ADHD mogłoby wystąpić taka sytuacja, że ustosunkowywała bym się do pewnych tematów, ale tylko częściowo, na pewno bym o wielu rzeczach zapominała, a z drugiej strony mam świadomość też tego, że opowiadanie o różnych rzeczach, przedstawianie swojej opinii we vlogach właśnie mogłoby się spotkać z Waszym zainteresowaniem i mam taką właśnie zagwozdkę, nie wiem co mam z tym zrobić, także pomyślałam, że zapytam Was dzisiaj o to, co Wy na to, czyli czy wolicie filmy dedykowane, takie gdzie ja sobie siadam w domu przed kamerą i od początku do końca mówię na jeden wybrany temat, czyli na przykład, nie wiem, fałszywi ludzie, albo jak otrzymać podwyżkę, albo co sądzę na temat X, czy po prostu chcielibyście, żebym mówiła o tym we vlogach. Nie wiem, czy to ma sens mówić o tym we vlogach, dajcie mi proszę znać w komentarzach, ponieważ widzicie sami, że nawet teraz jak do Was o tym mówię, to się zastanawiam nad tym, co ma sens, a raczej co ma większy sens. Także dajcie mi proszę znać w komentarzach, będę bardzo wdzięczna za wszystkie opinie. A teraz pozwólcie, że się z Wami pożegnam. Także dziękuję Wam za uwagę i poświęcony czas. Jak zwykle przypominam, że w opisie pod filmem znajdziecie listę wszystkich rzeczy, o których Wam dzisiaj wspominałam. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia w kolejnym vlogu.